Cześć wszystkim, tu Aleksandra ze Slow Polish. Kilka dni temu mój kanał skończył 2 lata, czyli miał drugie urodziny. Z tej okazji poprosiłam Was o pytania do filmu Q&A. Przysłaliście bardzo ciekawe pytania na różne tematy i właśnie dzisiaj na nie odpowiem. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Było sporo pytań na temat mojego życia w Grecji. Co zaskoczyło Cię najbardziej, gdy zaczęłaś mieszkać w Grecji? Myślę, że mój największy negatywny szok w Grecji to był chaos, bałagan. Taki dosłowny, literalny chaos, na przykład na drodze, na ulicach. Do dziś bardzo się stresuję, kiedy przechodzę przez ulicę i jestem bardzo ostrożna. Też niestety miasta tutaj są dość brudne. Jest dużo śmieci, śmietniki nie są zamykane, a że w Heraklionie często wieje wiatr, to śmieci latają. Tego bardzo nie lubię. Jestem przyzwyczajona do czystych miast, jak w Polsce. Ja lubię mieć konkretne zasady, reguły, żeby wszystko funkcjonowało dobrze i żeby był porządek, a Grecy nie bardzo. Może są bardziej spontaniczni i to też jest okej. Bardzo ich lubię. No właśnie, takie moje najbardziej pozytywne zaskoczenie to było to, jacy są tutaj ludzie, tutaj na Krecie. Są bardzo mili, przyjaźni i ekstremalnie gościnni. Ta gościnność szokuje wszystkich. Oni naprawdę lubią mieć gości i robią wszystko, żeby się tymi gośćmi jak najlepiej zaopiekować, a przede wszystkim nakarmić. Polacy też są gościnni i bardzo często mówi się o polskiej gościnności, która ma długą historię, ale Kreteńczycy biją w tej dziedzinie wszelkie rekordy. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o moim życiu na Krecie, to zachęcam Was do obejrzenia filmu. To był mój pierwszy film na kanale 2 lata temu. Następne pytanie. Komu było trudniej się uczyć? Tobie greckiego, czy Twojemu mężowi polskiego? Mój mąż nie jest pasjonatem języków tak jak ja. Ma inne zainteresowania i nauka polskiego nie jest jego priorytetem. Uczy się, ale bardziej w taki naturalny sposób. Dużo nauczył się w czasie interakcji z moją rodziną, z moimi rodzicami, którzy nie znają języka angielskiego, no i też w czasie tych lat, kiedy mieszkał w Polsce, w codziennym życiu. Ja lubię uczyć się języków, skończyłam studia językowe, więc naturalnie jest mi łatwiej. Grecki nie jest najłatwiejszym językiem, ale dzięki temu, że tutaj mieszkam, mam dużo okazji do treningu. Było jeszcze jedno pytanie na temat języka greckiego. Jak teraz uczysz się greckiego? Zimą chodziłam na darmowy kurs dla imigrantów, ale zrezygnowałam, bo nie podobały mi się metody nauczania. To była bardzo tradycyjna, stara metoda gramatyczno-tłumaczeniowa i ja nie jestem jej fanką. Teraz mam indywidualne lekcje z lokalną nauczycielką, którą polecił mi kolega. Bardzo dobrze się z nią dogaduję i w czasie lekcji rozmawiamy tylko po grecku. Mamy podręcznik metody komunikacyjnej i pracujemy nad wszystkimi kompetencjami językowymi, czyli mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i ta metoda bardzo mi pasuje. Teraz pytania bardziej językowe na temat języka polskiego. Jak zrozumieć takie słowa? Dopięte na ostatni guzik, szukać dziury w całym, bać się jak diabeł święconej wody. To są idiomy. Kiedy coś jest dopięte na ostatni guzik, to znaczy, że jest gotowe, że jest idealnie dopracowane i super zaplanowane. Jakieś wydarzenie, na przykład wesele, jest dopięte na ostatni guzik. Organizatorzy dopięli wszystko na ostatni guzik. Kiedy ktoś szuka dziury w całym, to szuka problemów, defektów, wad, gdzieś, gdzie tego nie ma. Ktoś się czepia jakichś maleńkich, nieistotnych szczegółów. Bać się jak diabeł święconej wody, to znaczy panicznie bać się czegoś. Na przykład ktoś się boi latać samolotem, jak diabeł święconej wody. Jak to przeczytać po polsku? 250 km na godzinę. Fala 15-metrowa. Tutaj nie jestem pewna, o co chodziło. Może 15 miesięcy? Bo MC to skrót od słowa miesiąc. Albo to była literówka
czyli błąd przy pisaniu i chodziło o 15 metrów kwadratowych. Były też pytania o lekcje ze mną. Czy można mieć z Tobą lekcje? Czy wciąż uczysz polskiego na iTalki? W tym momencie niestety nie akceptuję nowych studentów na iTalki, bo jest Was naprawdę dużo. Niedługo będę mogła przyjąć kilka nowych osób i na pewno Was o tym poinformuję. Jeśli chcecie, możecie napisać do mnie maila i kiedy otworzę mój profil na iTalki, od razu wyślę Wam wiadomość i będziecie mogli zarezerwować lekcję. Ale kto pierwszy, ten lepszy. No i na koniec kilka pytań o moje życie prywatne i moje preferencje. Powiedz nam jakiś zabawny fakt o sobie. Jestem wielką fanką Eurowizji. Oglądam różne reakcje, słucham wszystkich piosenek, a nawet kiedyś organizowałam imprezę, domówkę z tej okazji. Eurovision Party. I w czasie tej imprezy graliśmy w grę alkoholową, drinking game. Tutaj macie zasady gry na mojej imprezie. Może przydadzą Wam się w przyszłym roku, jeśli będziecie chcieli zorganizować takie wydarzenie. Jakie filmy albo seriale lubisz oglądać? Lubię różne rodzaje filmów i seriali. Oglądam dramaty psychologiczne, komedie, science fiction, a nawet czasami filmy akcji. Oglądam też filmy i seriale o superbohaterach. Nigdy nie oglądam tylko horrorów. Nie przepadam za fantastyką, ale oglądałam na przykład Grę o Tron. Ostatnio bardzo spodobał mi się grecki serial, który można obejrzeć na Netflixie. Nazywa się Maestro. Niestety bardzo rzadko oglądam polskie produkcje. Może dlatego, że kiedy oglądam coś, to lubię poznawać inne kultury, inną rzeczywistość i język. Z polskich produkcji na Netflixie polecam Wam serial Wielka Woda. To jest fikcyjna historia, ale tłem są prawdziwe wydarzenia. Wielka powódź, która miała miejsce w Polsce w 1997 roku. Na Netflixie mogę też Wam polecić film Hater. Opowiada o fake newsach i zorganizowanych internetowych trollach. To jest fenomen, który może mieć tragiczne konsekwencje w realnym życiu. Po seansie bardzo długo myślałam o tym filmie. Proszę o więcej rekomendacji polskich artystów. Tak jak wspominałam w moim ostatnim filmie, tutaj jest link, jeśli jeszcze go nie wiedzieliście. Mój ulubiony polski zespół to Koma. Moje ulubione piosenki Komy to Ostrość na nieskończoność, Trujące rośliny i Los Cebula, Krokodyle łzy. Nie próbujcie analizować tekstów tego zespołu, bo one są trudne nawet dla Polaków. Niektórzy nawet mówią, że te teksty są bez sensu, ale ja się z tym nie zgadzam. Lubię też Myslowic, ale słucham tylko ich starych piosenek, na przykład Aleksander i Chciałbym umrzeć z miłości. Następny zespół, który lubię, to The Dumplings, czyli pierogi. To akurat nie jest rockowy zespół, to jest muzyka elektroniczna. Moja ulubiona piosenka to Przykro mi. Inny zespół, którego słucham od wielu lat, od czasów szkolnych i może to był nawet pierwszy koncert, na którym byłam, to jest Happy Set. Bardzo lubię piosenki Łydka i W piwnicy u dziadka. Najbardziej popularny artysta teraz to jest Dawid Podsiadło. Ostatnio dużo słucham jego piosenki Mori. Jest naprawdę piękna, ale bardzo smutna. Lubię Sanach. Wiecie to z mojego ostatniego filmu. Ostatnio słucham nawet Dody. Doda to taka wokalistka, której kiedyś bardzo nie lubiłam, ale jej ostatni album, Aquaria, jest naprawdę dobry. Dla mnie najlepsze piosenki z tego albumu to Pewnie już wiesz i Chcecie coraz więcej. Okej, kończymy na tym, bo mogłabym mówić na temat muzyki godzinami. Ulubione polskie jedzenie. Uwielbiam zupę ogórkową. Pycha. Wszystkie pierogi, kluski, kopytka ze śmietaną to są moje smaki. Nie lubię za to kotletów schabowych i nie jestem fanką żurku ani bigosu. I to wszystkie pytania. Mam nadzieję, że pomogłam i zaspokoiłam Waszą ciekawość.
To już 2 lata, od kiedy nagrywam. Dajcie znać w komentarzach, jakie filmy chcielibyście oglądać. Wasze sugestie to naprawdę duża pomoc dla mnie, bo nagrywam dla Was, dla moich widzów. Czekam na Wasze komentarze. Jak zawsze, proszę lajkować i subskrybować. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!